Spadł śnieg tej nocy, ale nie u nas jeszcze, wciąż wyżej, jakieś, nie wiem, 200 metrów wyżej, coś takiego. Nie jest zbyt ciepło, ale słońce świeci, jest jakaś nadzieja. Na progu chatki jest wciąż jeszcze lód, ale raczej stopnieje. To jest nasza ostatnia chatka z piecem. Ostatnia noc, kiedy możemy się ogrzać, właśnie minęła. Co prawda drewno jest mokre, ale jakoś dałyśmy radę. Po południu przyjechał właściciel tej chatki, który jest hodowcą reniferów i zaganiał właśnie. Jest pora zaganiania reniferów i selekcji
więc on się tym tutaj zajmuje. Kilkaset sztuk codziennie jest przeganianych z tych większych połaci do małego ogrodzenia. No. I tak to wygląda. Długo gadaliśmy i on nam pomógł rozpalić w piecu tym mokrym drewnem, a teraz ja próbuję rozpalić na nowo, żeby rano było ciepło. Dziś, podobnie jak wczoraj, mamy tylko nieco powyżej 20 km do przejścia i podobnie będzie jutro, może trochę więcej, 26, bo jutro musimy zabiwakować tuż przed tunelem. Nordkap tunelem trzeba przejść rano, więc tak to będzie. Wyjaśnię później. No, żal, że to jest ostatnia chatka i że już nie będzie tych przyjemnych wieczorów. No, ale wędrówka powoli dobiega końca. O, powyżej 3 stopni. Nie ma tutaj zbyt wiele przestrzeni, więc filmuję z kijka, ale fajna chatkowiatka. Są drzwi, okno i 4 ściany i dach i jest całkiem sucho. Spędziłyśmy tutaj noc i nie mamy mokrych śpiworów i było naprawdę fajnie. To jest ostatni nasz nocleg pod dachem na tym szlaku. Niestety. Teraz do końca wędrówki pozostały 2 dni, dziś i jutro. Dziś czeka nas biwak, no i jutro też czeka nas biwak. Zobaczycie gdzie. Piękna pogoda skończyła się niestety, właśnie jest szaro i nadciąga deszcz i mamy poważnego kandydata na najgorszy dzień na szlaku. Zobaczymy jak się to potoczy, ale ma być paskudny, zimny deszcz i wiatr i w ogóle. No. I jeszcze mamy 3
duże rzeki do przejścia. Jedna na pewno jest duża, do kolan zwykle. Zobaczymy jak wyjdzie. Przechodzimy ją w estuarium ujścia do morza. Mamy do morza w prostej linii zaledwie 4-5 km. Morze jest tam. No, ale biwakujemy. Spałyśmy nad jeziorem jeszcze w górach, a wczoraj zapomniałam o tym, że przeszłam 2900 km. Jestem już 15 km dalej. Niestety muszę zrobić opóźniony znak i nie będę mieć ładnego tła z niebieskim niebem, tak jak powinno być wczoraj, tylko będę mieć szarość. No, co zrobić? A Katarina źle spała, bo się już przewidywała, jak paskudny będzie ten dzień. Oby to się nie spełniło. Ostatnie naprawy duct tape'em, no bo żadna z kurtek już nie trzyma. Moja jest w nieco gorszym stanie, ale też da radę. Gdzieś ją tu mam z boku. O. Właśnie poprawiłam kaptur, który zrobiłam w Lindesnes. Teraz jest trochę bardziej zachodzący na boki. Może wytrzyma tą wichurę na przylądku północnym. Jest 2900 km. W zasadzie ten sam widok, który był wczoraj, tylko z chmurami, ale wciąż jest widok. Tam daleko jest Mageroja, a tam widać fiordy. Właśnie będziemy schodzić w stronę tego fiordu i tam jest jedna z tych paskudnych rzek. Ale widok jest naprawdę cudowny. To jest prawdziwy koniec świata, koniec Europy i Ocean Atlantycki. 2900, ostatnia setka przede mną i przed nami. Improwizowane łapawice. No bo deszcz się zbliża, rękawiczki nie są wodoodporne, robi się zimno, więc dzisiaj taka próba. Teraz jak to trzymać kije. No i pierwszy z wielu strumieni. Znak szlaku jest w rzece. O, gdzieś tam. Pogoda się właśnie pogarsza, zaczyna mocniej padać i wiatr zjadłyśmy lunch za taką szopą polską. Jest dużo opuszczonych budynków. No nie dziwne, że nikt tu nie mieszka, bo teren jest mocno niesprzyjający. No właśnie połykam ostatni kęs czekolady. Zastanawiamy się, jakim cudem się spakowałyśmy to wszystko. No, ta Norwegia nas żegna taką parszywą pogodą znowu. No, zobaczymy jak będzie jutro. Już się cieszyłam, że ta rzeka, która przed nami to jest właśnie ta tutaj, że nie jest duża, ale okazało się, że ta duża jest za drugim pagórkiem, także zaraz będzie jeszcze bardziej zimno i okropnie. Za mną Nordkaptunnelen. Jesteśmy na miejscu. Nie był to przyjemny dzień. Teraz jestem pod daszkiem. Jest tu jakiś taki budynek, chyba coś ma wspólnego z linią elektryczną. Ma nawet taki mikroprzedsionek, którego trzeba przepełznąć pod kratą. No, zmieściłabym się, nie mówię, że nie. No ale koleżanka to nie jest zainteresowana takimi noclegami. Chyba też nie miała ochoty rozbić się pod tym daszkiem. Ja bym się tutaj z przedsionkiem rozbiła. No ale okej, niech będzie. Raz mogę zabiwakować. Właściwie dwa, bo jutro też będzie biwak. To się dopiero okaże. Tam są nasze namioty przy takim strumieniu dość bystrym. Teraz dzisiaj wszystkie strumienie bystre. Ostatnia rzeka była okropna, to znaczy wyglądała okropnie, a dało się ją przejść i przeszłam i jest okej, ale nie podobało mi się to przejście. Ale to była już raczej ostatnia rzeka. Na jutrzejszym szlaku będzie bardzo dużo asfaltu.
No i trochę szlaku, ale chyba nie będzie już żadnych rzek, co najwyżej strumienie. Mam nadzieję, że ten deszcz, który teraz pada, przestanie padać. Tam widać fiord po drugiej stronie. Nie widać krańca lądu, bo jest tunel, który wbija się w ostatnie wzgórze lądu i dopiero potem zanurza się pod wodę. Tunel będzie jutro rano, nad ranem. Chciałabym zacząć wędrówkę o 4 nad ranem. Tunel ma 7 km, schodzi 200 metrów poniżej poziomu morza, więc wcale nie będzie w nim płasko. Problem z nim jest taki, no że wiadomo, jest ruch, nie wolno w nim chodzić, ale wszyscy hajkerzy chodzą, ale jak w ciągu dnia to jest głupi pomysł właśnie z tego powodu, że jest to nielegalne, a po drugie dlatego, że są tam spaliny, no i na 7 km można się tak nawdychać tych spalin, że można się nimi otruć. No a nad ranem ruch jest niewielki, albo może w ogóle nie będzie ruchu, więc powinno być bezpiecznie pod każdym względem. No i to też oznacza, że na jutro mam 42 km do przejścia w ostatni dzień na Knivsche Lodden, stąd jest dokładnie 42 km, po czym trzeba się wrócić mniej więcej kilometr, żeby znaleźć jakiś biwak tam na samym końcu, więc taki jest właśnie plan na jutro. Jestem oczywiście przemoczona, zmarznięta, nie było aż tak zimno jak wtedy, kiedy spałyśmy w ostatniej gammie, więc no, do przeżycia. Na poziomie morza jest cieplej, jakieś 7 stopni tutaj jest. No, ale nie jest przyjemnie być mokrym, a jutro będę musiała te wszystkie mokre ubrania na siebie założyć i zanurzyć się w tunel. A teraz idę do namiotu i idę się zanurzyć w śpiwór. Już nie mogę się doczekać i gorąca herbatka. No i nadszedł ten poranek, pobudka o 3:00, zgodnie z planem. Teraz pakowanie. Zrobiłam sobie kawę do butelki, także mogę nawet wypić tą kawę poranną bladym świtem. Parę ciasteczek przegryzę, no i można iść. Nadal pada deszcz, teraz chwilowo bardzo drobny, ale w nocy całkiem mocno padało. Ten mały strumyk, który za namiotami płynie, brzmi jak Niagara i słuchanie tej rzeki nocą pewnie też wpłynęło na to, że niespecjalnie dzisiaj spałyśmy. Obie nie mogłyśmy spać. To znaczy ja się budziłam ciągle co godzinę, czy co 2. No to spałam generalnie, jest okej, dam radę. Ale następna noc po tym maratonie, który nas czeka, pewnie będzie lepsza. Pierwsze 7 km będzie pod dachem. W tunelu jest dach przecież, więc nie będzie tam padało. Jedna dobra rzecz. A potem Mageroja, wyspa. Właśnie ten ostatni odcinek jest już na wyspie. Gwałtownie musiałyśmy wyleźć. 6870 metrów długość tunelu. 2 samochody przejechały, ale w środku były detektory spalin, które wskazywały 0, więc wentylacja chyba zadziałała, ale cieszymy się, że jesteśmy na świeżym powietrzu. Ale pogoda jest absolutnie obrzydliwa. Mrzawka i totalne chmury. A może się poprawi. Pożyjemy, zobaczymy. Śniadanko w kiblu.
Bardzo fajny, szkoda, że nie po drugiej stronie tunelu, to byśmy spały w WC, no ale niestety jest bardziej dla southbounderów, właśnie automatycznie zamykają się drzwi, ogrzewanko i tak dalej, bardzo fajne miejsce, no ale trzeba iść dalej. DNT zafundowało nam kolejne błądzenie po mgle. E1, międzynarodowy szlak, najbardziej znany w Europie. No i w ogóle go nie ma. Co 200 metrów może był jakiś kopczyk, ale nic nie było widać. Nie było widać jaka jest pogoda. Deszcz, mgła. Namęczyłyśmy dwa strumienie bezbrane jeszcze do tego. No ale teraz asfalt. We are on the asphalt, it's great. Yes! Tutaj w dole mamy kolejny wymysł DNT i szlak, który leci po prostu środkiem bagna, przechodzi przez to jeziorko. Od czasu do czasu jest jakiś złamany pomarańczowy kijek. A to wszystko dzieje się 50 metrów od drogi, którą wszyscy idą. No my też idziemy drogą. Przecież nie będziemy szły przez to bagno straszne. Brawo DNT. Miejsc, w których Norge på langs można zakończyć, jest kilka. Na tym parkingu rozdziela się najbardziej popularna, czyli Nordkapp, czyli asfalt dalej, i Knivsjellodden, czyli mój finish. Jeszcze można iść na Varanger, można iść do granicy z Rosją, tam gdzie jest Grense Jakobselv. Wiele jest opcji, no i przede wszystkim jest jeszcze Nordfjord. Nordfjord, czyli najdalej na północ wysunięty punkt Norwegii i Europy kontynentalnej. Mageroja to wyspa, my jesteśmy teraz na wyspie. Knivsjellodden to jest najbardziej na północ wysunięty punkt tejże wyspy i miejsce, w które można po prostu najbardziej na północ dojść. Dlatego wybrałam właśnie to miejsce. Widać na mapie, jak to jest, zaraz pokażę. Niestety nie ma żadnej widoczności, jest mgła totalna i totalna mrzawka i zanosi się na najobrzydliwszy finish w historii moich wędrówek. Strasznie chce mi się spać po tej pobudce o 3:00, no i jeszcze 9 km do końca. O, tutaj właśnie Knivsjellodden 71:11:08, a Nordkapp zaledwie 71:10:21. Jest właściwie trzeci w kolejności, bo jeszcze Tunes, a może drugi jest. No w każdym razie Knivsjellodden jest najbardziej na północ i tym szlakiem zaraz pójdziemy, ale to dopiero po lunchu. Koniec. 16:35, koniec wędrówki. 104 dni. 2983 km. Tyle wyszło z moich kalkulacji. Można powiedzieć, że prawie 3000. To była fajna wędrówka, aczkolwiek bardzo trudna. Zmęczyłam się i cieszę się, że się skończyła. Nawet tutaj na samym końcu jest kałuża bagna, więc Norwegia żegna się w tradycyjny swój sposób. Ja też się żegnam, zaraz idę na biwak. Koniec! Do zobaczenia na następnym szlaku.
Mhm. Biwak z widokiem na ocean. Piękny, osłonięty dobrze, bo o północy ma się zerwać wiatr silny, więc no, mamy nadzieję, że nas nie zdmuchnie. Z północnego wschodu podobno ma wiać, czyli stamtąd, ale chciałam mieć widok na ocean, więc rozbiłam się z widokiem na ocean. Są kamienie, jakoś będzie się trzymać ten namiot, mam nadzieję. Super jest skończyć szlak, naprawdę fajnie. Ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że droga jest ważniejsza od celu, moim zdaniem nie mają racji. Ja tam bardzo lubię cel, zwłaszcza jak zostaje osiągnięty. Czyli właśnie teraz. Warto było walić przez te wszystkie bagna, żeby teraz się cieszyć tym, że już się ma je za sobą. Po prostu. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Mam teraz zamiar się relaksować, zrobię sobie podwójną herbatkę, zrobię sobie zupę pomidorową z salami pokrojonym w kawałki, będę jeść czekoladę i patrzeć na morze, aż się zrobi ciemno. A jutro wybieramy się z Katariną na Nordkap. Dla mnie to już będzie tak na deser, a dla Katariny to będzie właściwy finish, bo ona woli właśnie tam zakończyć na tym klifie wybitnym, wrzynającym się w morze, więc jutro będziemy świętować znowu. Jutro będzie 14 dzień, jak razem wędrujemy. Nie spodziewałyśmy się tego, że wytrzymamy ze sobą tak długo, ale po prostu dobrze nam się razem wędruje, więc też razem kończymy. No, ona jest już na mecie, jest szybsza i zmęczona. Wlazłyśmy 12 godzin do Knivsie Lodden i potem jeszcze tam krótkie posiedzenie i powrót tutaj na biwak, więc już właściwie wyszło 14, zanim osiadły. No, ale tak, to na dzisiaj koniec, to wszystko. Dobranoc. Trochę wieje. To było zapowiedziane, więc wiedziałyśmy, dlatego jesteśmy schowane. Jest z północnego wschodu, tylko z południowego wschodu wieje, więc jesteśmy idealnie schowane, a mimo to wieje paskudnie. O 10 ma być kumulacja tego wiatru 18 metrów na sekundę. Ale namiot się trzyma. Tylko linki się obluzowują. Musiałam je zacieśnić, a znowu się obluzowały. Coś z nimi jest nie halo, są za śliskie, albo te przelotki plastikowe są nieodpowiedniego rozmiaru. Ale mniejsze. Ostatni biwak. Był piękny wschód słońca na plaży. Widziałam, że ludzie, którzy tam też biwakowali, pozbijali namioty o 4 rano i uciekli stąd z powodu wiatru. Właśnie. No i wczoraj, a właściwie dzisiejszej nocy, wyjątkowe wydarzenie, równonoc jesienna. Wędrówkę udało mi się zakończyć ostatniego dnia lata, 22 września to ostatni dzień lata, dziś 23, od 3 nad ranem słońce przeszło przez równik i właśnie jest ten wyjątkowy moment, że na całej ziemi dzień i noc trwają po 12 godzin, nieważne czy na równiku, czy na biegunach, a od tego momentu na dalekiej północy będzie się robić coraz ciemniej i będzie coraz bardziej ponuro i niesprzyjająco do wędrowania, więc to jest idealne. No, teraz relaksujące, pełne relaksu śniadanie. Zjadam ciasteczkę, które przechowałam aż ze Szwecji. Popijam kawę, no i pakujemy się i lecimy na Nordkap. Mam nadzieję, że nas stamtąd nie zwieje.
trochę latają, ale nie jest not too bad. Pretty bad. Well, extremely bad.